Wiesz, to nie chodzi o to, że teraz masz ubrać piękne, zwiewne suknie, położyć się i czekać, aż wszystko po prostu się wydarzy. Esencja kobiecości to jest taka jakość, która pozwala nam nawigować w naszym życiu, nawigować to, co jest dla nas i to, co nie jest dla nas. Tak? Jakby pokazywać nam w nas samych, czy robimy coś zgodnie z tą esencją, czy wbrew jej. I takim najprostszym sprawdzianem, takim papierkiem lakmusowym jest to, czy dana rzecz, którą robisz, sprawia ci przyjemność. Czy sprawia ci trud, jesteś sfrustrowana to robiąc, czy na przykład spotykając się z kimś. Bo to nie tylko chodzi o rzeczy, o twoje działanie, ale też o w ogóle nawigowanie w świecie. Co sprawia ci radość? I to niekoniecznie oznacza, że te rzeczy muszą być super lekkie, super łatwe i super przyjemne. Ale chodzi o to, że ty czujesz, że rozkwitasz, kiedy to robisz, kiedy spotykasz się z tą osobą, kiedy obcujesz na przykład z daną rzeczą. I to jest esencja kobiecości. Tylko żeby do niej dotrzeć, żeby podążać za nią, za tym wewnętrznym kompasem, niezbędne jest poznanie siebie. Niezbędne jest odkrycie właściwie, dlaczego ja tak nie robię. Dlaczego ja się cały czas poświęcam, dlaczego ja, kiedy myślę nie, mówię tak, dlaczego kiedy jestem zmęczona, to i tak działam. Dlaczego robię te wszystkie rzeczy wbrew sobie? Dlaczego jestem swoim własnym krytykiem? Dlaczego nie ma we mnie miłości i szacunku tak naprawdę do samej siebie? I jedno to jest też odkryć to, a jakby cofnąć się krok jeszcze wstecz. Od czego zacząć? Przede wszystkim od bardzo małych kroków. Małych kroków w stronę siebie. Od małych rytuałów codziennych, konsekwentnych, które będą dzień po dniu tworzyć to połączenie ciebie z tobą. To jest właśnie esencja samoczułości, o której cały czas mówię i o której też możesz sobie poczytać, pooglądać, zapraszam. Natomiast od tego, czy wybierzesz siebie w danym dniu, zależy, czy będziesz bliżej siebie, czy dalej. I możesz oglądać różne rzeczy, możesz czytać miliony książek, jak być szczęśliwą, jak kochać siebie i tak dalej. Natomiast dopóki nie zrobisz tego kroku w stronę siebie, tego działania, tego mini działania, albo właśnie zaprzestania działania, to o czym mówiłam wczoraj, to tego nie odkryjesz. To nie dasz sobie prawa do tego, żeby móc tutaj być w kobiecości, w czułości, w takim połączeniu ze swoją intuicją, ze swoim ciałem, bo tak naprawdę te wszystkie sygnały, które dostajemy, czy to intuicja, czy to sygnały emocjonalne, czy to ta esencja kobiecości, o której mówię, czyli czy coś mi idzie z przyjemnością, czy z trudem, to wszystko to przychodzi przez nasze ciało. To są sygnały z ciała, które przez bardzo, bardzo wiele lat tłumiłyśmy. I teraz
kropelka po kropelce każdego dnia zapraszam Cię do tego, żebyś zrobiła coś dla siebie konsekwentnie. I może na początku nie być efektów. Możesz czuć się, że robisz coś bez sensu. Możesz czuć opór do robienia tego. Możesz mieć milion oczywiście wymówek, dlaczego ty nie możesz tego robić. Bo umysł, on będzie oporował. Twój świat zewnętrzny może oporować. Ale jak to też takie przekonanie często spotykam wśród kobiet, z którymi pracuję, że przecież takie bycie dla siebie to jest egoizm. To nie jest egoizm. To jest poznawanie siebie. Zobacz, i mamy taki ogromny lęk, że zostaniemy same, tak? Że ojej, bo nie wiem, przyjaciółka, która zawraca mi dupę o 12 w nocy, jak ja już jestem zmęczona, ja muszę dla niej to zrobić, bo przecież ja jestem taką dobrą przyjaciółką, a czy ona to dla ciebie robi? Z drugiej strony? Czy ktoś inny takie rzeczy dla ciebie robi? I czy ty przypadkiem, robiąc to, tak podświadomie nie oczekujesz tego od innych też? Że jak jesteś właśnie zmęczona, to masz takie, ja już jestem taka zmęczona, a nikt mi nie pomaga? I twoja frustracja rośnie tym bardziej? Zastanów się, dlaczego inni są ważniejsi od ciebie. A jeżeli jesteś gotowa na to, żeby zgłębić kobiecą esencję, poszerzyć swoje bycie w ciele, swój kontakt z ciałem, otworzyć się na swoją kobiecość wśród innych kobiet, zapraszam Cię na Weekend Kobiecej Esencji, który organizuję wspólnie z Ewą Miriam Gomułką od 8 do 11 listopada pod Płockiem w osadzie Hipodrom. Zapraszamy Cię na 4 dni pięknej, kobiecej przestrzeni, gdzie oprócz powrotu do ciała będziemy również przypatrywać się równowadze tego kobiecego pierwiastka z tym męskim. Będziemy patrzeć właśnie, dlaczego pewne schematy, pewne nawyki są w Twoim życiu, dlaczego dlaczego poświęcam się dla innych, a nie jestem dla siebie, bo bardzo często te schematy, one są z domu albo nabyte w domu, tak, poprzez relacje z rodzicami. Więc jeżeli jesteś gotowa na to, żeby powrócić do siebie, żeby ukochać, uhonorować siebie, połączyć się ze swoją kobiecością poprzez piękne rytuały, takie jak chociażby automasaż piersi, który proponuję, daj znać. Szczegóły dotyczące tego wydarzenia znajdziesz w komentarzu. A ja ze swojej strony również zapraszam Cię do kontaktu. Jeżeli czujesz, że to jest Twój temat, ale nie jesteś pewna, czy jesteś gotowa na takie duże kroki, napisz do mnie,
Zapraszam Cię też na atimaja.com, gdzie możesz zobaczyć, jak mogę Cię wesprzeć w drodze do siebie. Więc życzę Ci cudownego dnia z takim wewnętrznym kompasem, z taką wewnętrzną uważnością na siebie. Co mi sprawia przyjemność, a przed czym mam opór? Co sprawia mi ciężkość? Co sprawia mi dużo takiego przytłoczenia na przykład? I obserwuj, co to jest. Czy to są ludzie wokół Ciebie? Czy to jest praca, którą wykonujesz? Czy to są nawyki, które są w Twoim życiu? Daj znać też w komentarzu, jakie to dla Ciebie jest. Więc cudownego dnia. Wszystkiego dobrego.